Wierzcie lub nie, ale są osoby, które uważają, że Metroid Prime na GameCube'a to najdoskonalszy FPS, jaki powstał w historii. Metroid Dread nie jest Metroidem 4, ten nadal jest w fazie deweloperki. Dread to bardziej sequel nieznanego mi Metroid Fusion z Game Boy Advance, natomiast Metroid Prime 4 będzie sequelem klasycznych Metroid Prime'ów. A zatem, czy odsłona na Switcha to najdoskonalsza gra, tym razem w 2,5D w historii? No nie. Niestety nie. Okej, historia zaczyna się jak Samus Aran przybywa na planetę ZDR, gdzie napotyka na wojownika Chozo. Wojownik jednak jest nielichym mocarzem, Samus przegrywa pojedynek i doznaje amnezji i traci wszystkie moce. Naprawdę nie można było nic lepszego wymyśleć niż amnezja, nie wiem, wirus, który poraził jej system nerwowy, cokolwiek. Niestety zawiązanie akcji i powód, dla którego musimy zbierać wszystkie wcześniej posiadane umiejętności jest banalne jak w bajkach dla dzieci. Więc Samus traci pamięć i wskutek tego nie może strzelać rakietami i korzystać z innych mocy. Od teraz zdana na siebie na obcej planecie będzie szukała tego, co jej zabrano, aby w końcu móc skonfrontować się z bossem, który wytarł nią podłogę. No dobra, ta amnezja to mnie po prostu rzuciła o ścianę. Dopiero gdzieś w połowie gry historia nabiera rumieńców i w zasadzie czegoś się dowiadujemy. Źródłem naszych skąpych informacji jest komputer, który mniej więcej nakreśla co i jak, choć dopiero na półmetku dostajemy jakieś pełniejsze wyjaśnienie historii. Ta no niestety też nie powala, jest co prawda całkiem niezły twist, ale zanim do niego dojdziemy, będziemy raczeni mniejszymi lub większymi banałami. Metroid Dread to gra z gatunku Metroidvanii, gatunku, który w sumie Metroid wymyślił i od którego wzięła się nazwa. Oznacza to, że podróżując po świecie zbieramy różne ulepszenia, które pozwolą nam się dostać do wcześniej niedostępnych miejsc. I tutaj deweloper Mercury Steam, twórcy masakrycznie dobrej Castlevania Lords of Shadows, się postarali, bo gadżetów jest masa i pod koniec gry naciskanie przycisków na padzie przypomina finał koncertu Chopinowskiego. Jednakże przygotuj się na potężny backtracking, bo jest to wpisane w DNA Metroidvanii i znane lokacje będziesz odwiedzał mnóstwo razy, czy to po to, aby zdobyć nowe gadżety, czy po to, aby ulepszyć już posiadaną broń. Samus z początku posiada jakieś podstawowe umiejętności. Całe szczęście amnezja nie zabrała jej umiejętności biegania i o dziwo strzelania. Widocznie była to amnezja wybiórcza, w której bohaterka zapomina to co najważniejsze. No nic, gra ma konstrukcję platformówki widzianej z boku w tak zwanym 2,5D. Pomysł jest fajny i nawiązuje do klasycznego Metroida, ale ze sznytem nowoczesnej rozgrywki. Lubię takie gry, więc i Metroid Dread przypadł mi do gustu niemal od pierwszych minut, ale potem było już różnie. Do dyspozycji dostajemy w miarę zróżnicowane i dość ogromne lokacje w różnych częściach planety, pomiędzy którymi będziemy przemieszczać się windami lub teleportami. Gra jest świetnie skonstruowana, bo gdy już ogarniemy jakąś umiejętność i zaczynamy sobie radzić, znajdujemy nowy gadżet, który nie tylko pozwala nam na nowe rozwiązania taktyczne w walce, ale i otwiera wcześniej niedostępne lokacje. Jak wspomniałem, gadżetów jest masa. Od kolejnych laserów, takich co potrafią się naładować, czy takich co strzelają przez ściany, nie zabraknie możliwości morfowania się w kultową kulę, dzięki której wciśniemy się w niewielkie wąskie korytarze. Dojdą uniki, bieganie pod wodą, podwójne skoki czy bieg przebijający przez ściany. I wierzcie mi, że każda umiejętność znajdzie swoje zastosowanie, a poziom trudności dość szybko będzie wzrastał. Niestety nie wszystko tutaj poszło jak trzeba. Rozumiem, że Nintendo starało się z każdej umiejętności zrobić czynność skillową, ale czemu też na podwójnym skoku, który działa tylko jeśli naciśniemy go w odpowiednim momencie. Nie zliczę, ile razy ginąłem przez ten kretyński podwójny skok, bo spóźniłem się o ułamek sekundy z wciśnięciem guziora. Na drodze Samus staną przeróżne istoty, które ogólnie są raczej mięsem armatnim. Od po prostu jedni przyjmują trochę więcej strzałów na klatę, inni trochę mniej, choć zdarza się im czasem zaskoczyć jakimś wymyślnym atakiem, to raczej mamy tutaj bezpieczne standardy. Samus posiada możliwość kontrowania
zadania. Jeśli dobrze je wykonamy, możemy zdjąć przeciwnika jednym strzałem. Opanowanie tej techniki jest miejscami kluczowe nie tylko do pokonywania lojtasów, ale i bossów. No właśnie, walki z bossami to już zupełnie inna para kaloszy. Bossów i sub-bossów jest bardzo dużo i niektórzy z nich potrafią mocno dać w kość, ale każda kolejna śmierć przybliża nas do doskonałości i zrozumienia schematów działania przeciwnika. Fajnie to widać, gdy bossa, na którym ginęliśmy w kilka sekund, potem rozwalamy bez straty energii, drugą ręką zapijając sojowe latte. Mocna rzecz. Niestety poziom trudności to pewnie rzecz, od której wielu graczy się odbije, choć posłuchajcie moich słów, nieszczęśni. Warto przejść dalej. Na osobny akapit zasługują bossowie nazwani IMMI. Są to pewnego rodzaju roboty, które poruszają się po ściśle określonym obszarze i teoretycznie są nieśmiertelne. Jedyne co możemy zrobić, to uciekać i korzystać z naszego sprytu. Spotkanie z robotem daje nam dwie szanse uniknięcia pewnej śmierci, ale okienko, w które trzeba się wstrzelić naciśnięciem przycisku, wynosi chyba 1 milisekundę, więc raczej będzie to przypadkowe niż wypracowany skill. Zwłaszcza, że moment, w którym trzeba nacisnąć przycisk, często się zmienia. Czasami doprowadza to do szału, gdy raz za razem giniesz, bo robot gdzieś tam zaskoczy cię w lokacji, a czasami po prostu masz szczęście i uda ci się przebrnąć bez problemu. Niemniej, ucieczki przed IMMI na pewno są emocjonujące, choć za często w mojej opinii kończą się pewną śmiercią. W lokacjach są poukrywane bonusy, może to być zwiększenie ilości rakiet i warto się nad nimi rozejrzeć, bo te zadają sporo obrażeń i lepiej ich mieć sporo w zapasie na walki z bossami, lub mogą to być specjalne pojemniki, które podniosą naszą ilość energii życiowej. O potrzebie zbierania tychże chyba wspominać już nie muszę. Kłopot jest taki, że po wiele z tych bonusów musimy wrócić, jak już mamy specjalny gadżet, który pozwoli nam się dostać do jakiegoś miejsca. A niestety też jest tak, że w sumie dopiero pod sam koniec gry, gdy już mamy absolutnie wszystko, każda lokacja stoi przed nami otworem. Inaczej wcześniej czy później trafimy na drzwi czy element, który możemy otworzyć dopiero później. W rozgrywce pomaga nam mapa, która jest całkiem nieźle wykonana. Mamy tutaj nawet możliwość stawiania własnych znaczników i mapa to coś, bez czego w grę byś przestał grać po godzinie, bo lokacje nie dość, że są ogromne, to mają mnóstwo przejść, korytarzy, także nie sposób spamiętać to wszystko. No i niestety tutaj napotkamy kolejny problem. Niezbyt wiadomo czasami co zrobić i gdzie iść. Jasne, możemy sobie zerknąć na mapie, gdzie są drzwi, które otworzy nowa umiejętność, ale chyba nie o to chodzi. Nie raz i nie dwa napotkasz na miejscówkę, po której będziesz biegał tam i z powrotem jak kurczak bez głowy, próbując desperacko wykminić, co trzeba dalej zrobić i gdzie iść. Szkoda, bo nawet w Metroid Prime były znaczniki, gdzie się udać. Tutaj nie ma nic. Potrafi to niestety potężnie zirytować. Z oprawą gier na Switcha zawsze mam problem, czy powinienem je oceniać jako gry next-genowe, czy nie. Niemniej, oprawa w Metroid Dread jest znośna. Nie jest to jakieś dzieło wybitne, ale bardziej w stylu lepszego indyka ze Steama. Raczej nie napotkasz tutaj nic, co sprawi, że rozdziawisz szeroko japę. Fakt, że gra śmiga w 60 ramkach w 1080p, ale oprawa jest, taka sobie. Jasne, w grach oprawa to nie wszystko, ale gdy będziesz przebiegał po kilka razy przez te same lokacje, to może się to jednak znudzić. No właśnie, nuda. W którymś momencie nuda wdziera się do rozgrywki. Biegasz tu i tam, szczególnie jak nie wiesz co dalej, wracasz po swoich śladach, zbierasz niby bonusy, ale gdzieś na całej planecie w jednej lokacji są jedne drzwi, które pozwolą ci pchnąć akcję dalej. Tylko sam musisz je znaleźć, a zanim je znajdziesz, zaziewasz nieraz. Metroid Dread to gra, która hołduje klasykom z lat 80. Wysoki poziom trudności, ogromne mapy i niezbyt określone co dalej. Jedni to lubią, inni stwierdzą, że w 2021 roku takie gry to archaizm. Ja odnośnie Metroid Dread mam mieszane uczucia. Owszem, poziom trudności mi się podobał, bo był wysoki, ale z drugiej strony, jak głosi jeden z napisów podczas loadingu, nie ma ciosu, którego nie można uniknąć i taka jest prawda. Jeśli wiesz jak i znasz schematy, jakoś sobie poradzisz. Przyznam szczerze, że po pierwszym teaserze spodziewałem się czegoś w rodzaju Metroid Prime z GameCube'a. Koniec końców gra jest niezła i wyrwała mi ponad 16 godzin, ale ile z tych godzin było przeznaczone na bieganie tam i z powrotem w poszukiwaniu czegoś, co pchnie akcję? No cóż, ciężko powiedzieć, ale sporo. Z ciekawości zerknąłem, że grę można
można ukończyć w 5-6 godzin, więc odpowiedzcie sobie sami, co przez pozostały czas robiłem. Ogólnie znając wybiórczo serię Metroid, chyba oczekiwałem czegoś innego i lepszego. Dla fanów Metroida czy gier z gatunku Metroidvanii wiadomo, must play. Reszta, cóż, może się albo zawieść, albo odbić od wysokiego poziomu trudności lub zirytować ciągłym bieganiem po tych samych lokacjach w poszukiwaniu celu.